Odebrali nam wolność, ale nie mogą odebrać nam talentów. Osiągamy sławę za granicą bez pytania ich o zgodę. Mówiła Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka dramatyczna, która w 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W tych słowach Modrzejewska opisywała losy tysięcy Polaków, którzy często w dramatycznych okolicznościach opuszczali zajętą przez zaborców i pozbawioną własnej państwowości ojczyznę i wyruszali w świat w poszukiwaniu możliwości kształcenia, pracy i osobistej wolności. Wielu z nich wspaniale przysłużyło się nowym, przybranym ojczyznom, pozostawiając w najdalszych zakątkach świata ślady polskiego geniuszu. To oni, budowniczowie świata, dzięki swoim talentom, edukacji i pracy przyczynili się do rozwoju światowej nauki i techniki, a efekty ich działań są podziwiane do dziś. Korzystanie ze smartfonów i laptopów stało się naszą codziennością. Dziś, używając tych urządzeń, prawdopodobnie mało kto zastanawia się, czyje odkrycia doprowadziły do upowszechnienia się całej współczesnej elektroniki. Jak się okazuje, był to Polak, Jan Czochralski, autor metody tworzenia monokryształów metali, który położył podwaliny pod rozwój całego współczesnego przemysłu elektronicznego i jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców w światowej literaturze fachowej. Jan Czochralski, przyszły wielki naukowiec, odkrywca i inżynier, rodzi się 23 października 1885 roku w Kcyni jako 8 z 10 dzieci Franciszka Czochralskiego, cenionego stolarza, i Marty z domu Suchomskiej. Młody Janek lata szkolne spędza w Kcyni, wykazując niepokojące, według swojego ojca, pasję do eksperymentowania z chemikaliami. Chłopak zamiast bawić się na podwórku woli spędzać wolny czas w pobliskiej aptece, gdzie zaopatruje się także w odczynniki i naczynia niezbędne do eksperymentów. Zgodnie z życzeniem ojca Jan uczy się w seminarium nauczycielskim w Kcyni. Swoje oceny na świadectwie maturalnym uznaje jednak za na tyle krzywdzące, że w złości drze na kawałki swoje świadectwo i w wieku niespełna 18 lat opuszcza rodzinne miasto, oznajmiając rodzinie, że wróci, gdy będzie sławny. Realizując swoje zainteresowania w kierunku chemii, Jan podejmuje pracę w aptece w Krotoszynie. Ambicja nie pozwala mu jednak tkwić w miejscu bez możliwości rozwoju. Dlatego wkrótce przenosi się do Berlina. Pobyt z dala od domu powoduje, że Jan mężnieje. W Berlinie uzyskuje posadę w aptece i drogerii doktora Augusta Herbranda. Następnie zatrudnia się jako analityk w fabryce chemicznej Kunheima, a ostatecznie w laboratorium metaloznawczym koncernu Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Równolegle z pracą kształci się w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu, uzyskując w roku 1910 tytuł inżyniera chemika. W tym samym czasie Jan zakochuje się w córce miejscowego przedsiębiorcy budowlanego, pianistce Margarecie Haase, z którą żeni się 2 października 1910 roku. W późniejszym czasie małżonkowie doczekają się 2 córek i syna. W rok po ukończeniu studiów Czochralski zostaje asystentem inżyniera Wiszarda von Mellendorfa, wicedyrektora koncernu AEG i twórcy tamtejszego laboratorium metaloznawczego. Pod jego okiem wydaje swoje pierwsze publikacje naukowe poświęcone krystalografii metali. W tym czasie świeżo upieczony inżynier uświadamia sobie, że dziedziną chemii, która najbardziej go pociąga, jest metalografia. Ostatnio nie odchodzi pan od mikroskopu. Bo badanie właściwości materiałów metalicznych jest absolutnie fascynujące i nikt tego nie wie lepiej niż pan. Czyli jednak metaloznawstwo. Metaloznawstwo i krystalografia. Jedno i drugie. Dlatego publikację proponowałbym zacząć od zarysu najważniejszych metod badania własności kryształów. Świetnie.
Jak głosi legenda, Jan miał być typem prawdziwego, genialnego naukowca, ciekawego świata, a jednocześnie pracocholika. Anegdota głosi, że w roku 1916 młody inżynier podczas sporządzania notatek podsumowujących ciężki dzień pracy zamiast umoczyć stalówkę w kałamarzu z atramentem, zanurza ją w tygielku z gorącą cyną. Wyciągając pióro, zauważa wytwarzający się na jego końcu metalowy pręcik. Ten mały wypadek przy pracy sprawia, że wpada on na genialny pomysł, który w przyszłości ma się okazać jednym z jego największych osiągnięć. Opracowuje metodę otrzymywania monokryształów metali. Nazwana od nazwiska odkrywcy metoda Czochralskiego polega na powolnym wyciąganiu kryształu z roztopionego materiału poprzez zanurzanie kapilary w tyglu z roztopionym metalem i powolne przesuwanie jej ku górze. Zjawisko to Czochralski odkrywa i opisuje w roku 1916. Lecz dopiero zastosowanie metody przez Amerykanów w hodowli kryształów germanu i krzemu w 1954 roku uruchamia lawinę kolejnych zastosowań praktycznych. Obecnie kryształy krzemu są podstawą całej elektroniki półprzewodnikowej. Uważa się, że bez tego odkrycia niemożliwe byłoby korzystanie z większości powszechnie znanych nam dziś urządzeń elektronicznych. W 1917 roku Jan Czochralski obejmuje kierownictwo laboratorium metaloznawczego we Frankfurcie nad Menem. Tu powstaje szereg wartościowych publikacji i patentów. Najbardziej uznany jest patent z 1924 roku na tzw. metal B, z niemieckiego Bahnmetall, czyli metal kolejowy. Stop łożyskowy, uzyskiwany bez udziału kosztownej cyny na osnowie ołowiu, stosowany w kolejnictwie. Rozwiązaniem natychmiast interesuje się branża kolejowa w Niemczech, ale także w innych krajach – Anglii, Francji, Stanach Zjednoczonych czy Związku Radzieckim. W roku 1923 Czochralski ma już sławę, pieniądze i satysfakcjonujące stanowisko. Nic więc dziwnego, że wybitnym inżynierem interesuje się amerykański przemysłowiec Henry Ford, proponując mu objęcie funkcji generalnego dyrektora w swojej nowo formującej się fabryce w Detroit. Inżynier odrzuca jednak pokusę stałego pobytu w Ameryce, gdyż nie chce zamykać sobie możliwości powrotu do Polski. Wkrótce rezygnuje ze wszystkich funkcji w Niemczech i jesienią 1928 roku przybywa wraz z rodziną do ojczyzny na zaproszenie prezydenta Ignacego Mościckiego, skądinąd wybitnego chemika. W kwietniu 1929 roku obejmuje posadę profesora kontraktowego na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, zaś otrzymanie doktoratu honoris causa jest podstawą do nadania mu przez prezydenta tytułu profesora zwyczajnego rok później. Poza karierą naukową inżynier interesuje się literaturą i sztuką. W 1932 roku nabywa neoklasycystyczny pałacyk w Warszawie przy ulicy Nabielaka, który staje się miejscem spotkań osób ze świata polityki i kultury. Zgodnie ze złożoną w młodości obietnicą, powraca również do Kcyni, gdzie buduje rodzinną letnią rezydencję, której na cześć swojej małżonki nadaje imię Margowo. W roku 1934 Jan Czochralski zostaje kierownikiem utworzonego przez siebie Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa Politechniki Warszawskiej. Praca Instytutu jest ściśle związana z wykonywaniem zleceń powierzonych przez wojsko. Nie tylko jednak Instytut, ale również sama postać Czochralskiego wzbudza w środowisku kontrowersje i zazdrość. Największym krytykiem jego osoby i działań okazuje się profesor Witold Broniewski, który zarzuca mu sabotaż na rzecz Niemiec i kwestionuje wartość stopu B. Konflikt między naukowcami doprowadza ich na salę sądową. Dwuletni proces przeradza się w rozprawę nad polskością Czochralskiego. Czy podczas wojny był Pan związany z przemysłem wojennym i udzielał swoich rad? Potwierdzam, ale byłem wówczas obywatelem niemieckim. Po decyzji przyjazdu do Polski zerwałem wszelki kontakt z Niemcami. Choć miałem znajomych w rządzie, przemyśle i na urzędach, którzy we mnie wierzyli. Czy prawdą jest, że pisywał Pan z Niemiec do polskich tygodników artykuły w języku niemieckim i musiano je tłumaczyć? Uważam, że jest poniżej mojej godności odpowiadać na to. Czy syn Pański ma na imię Johannes? Nie, ma na imię Wit.
Sąd uznaje, że zarzuty stawiane profesorowi Czochralskiemu są bezzasadne. Profesor Broniewski przegrywa i zostaje skazany za zniesławienie. Jednak wyrok nie spotka się z aprobatą środowiska naukowego. Wkrótce wybucha II wojna światowa. Jan Czochralski za zgodą władz niemieckich otwiera na bazie Instytutu Metalurgii Zakład Badań Materiałów, w którym wykonuje zlecenia zarówno dla Polskiego Państwa Podziemnego, jak i dla Wehrmachtu, z czego te drugie są przez niego sabotowane. Czochralski składa regularne raporty wywiadowi Armii Krajowej, w swoim instytucie zatrudnia jej członków, ponadto za pomocą swoich znajomości we władzach niemieckich uwalnia ludzi z obozów zagłady. Jego działalność na rzecz kraju nie jest jednak jawna, a utrzymywanie bliskich kontaktów z Niemcami odbija się negatywnymi skutkami po zakończeniu wojny. 18 kwietnia 1945 roku inżynier zostaje aresztowany pod zarzutem współpracy z III Rzeszą. Wobec braku dowodów winy dochodzenie umorzono, jednak Senat Politechniki Warszawskiej pozbawia Czochralskiego tytułu profesorskiego i wyklucza ze społeczności akademickiej. Senat stwierdza, że dr Jan Czochralski od końca 1939 roku przestał być uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej i uchwala dać odpowiedź, że sprawa objęcia przez Jana Czochralskiego pracy w Politechnice jest nieaktualna. Jan nie może się bronić. W nowej rzeczywistości politycznej przyznanie się do współpracy z AK grozi ubeckim więzieniem. Postanawia więc na stałe osiedlić się w rodzinnej Kcyni. 1 kwietnia 1946 roku otwiera rodzinny zakład chemiczny Bion, w którym zajmuje się wytwarzaniem wyrobów drogeryjnych i kosmetycznych. W 1948 roku Czochralscy sprzedają za dewizy swoją warszawską willę. Tym samym łamią obowiązujący w Polsce Ludowej zakaz posiadania waluty obcego państwa. Po brutalnym przeszukaniu, przeprowadzonym w ich domu w Kcyni przez Urząd Bezpieczeństwa, Jan dostaje ataku serca i 22 kwietnia 1953 roku umiera w szpitalu w Poznaniu. Infamia, na którą uczony zostaje skazany przez środowisko akademickie, trwa przez wiele lat po jego śmierci. Starania o rehabilitację Jana Czochralskiego podejmowano na Politechnice Warszawskiej wielokrotnie. Dopiero dokumenty odnalezione w Archiwum Akt Nowych w Warszawie pozwalają jednoznacznie potwierdzić współpracę inżyniera nie z okupantem, a z wywiadem Komendy Głównej Armii Krajowej. 9 czerwca 2011 roku Senat Politechniki Warszawskiej ogłasza pełną rehabilitację swojego dawnego profesora. Dorobek naukowy profesora Jana Czochralskiego obejmuje ponad 100 publikacji, 2 książkowe monografie, kilkadziesiąt patentów i tysiące stron raportów objętych tajnością. Jego największym osiągnięciem okazała się jednak metoda wytwarzania monokryształów, dzięki której uczony o kilkadziesiąt lat wyprzedził swoją epokę, umożliwiając rozwój współczesnej elektroniki. Obecnie metodą Czochralskiego wytwarza się na skalę przemysłową m.in. monokryształy krzemu, które wykorzystuje się do produkcji diod, tranzystorów, układów scalonych czy ogniw słonecznych. Wkład profesora Czochralskiego w rozwój nauki i techniki pozwala przypuszczać, że gdyby dane mu było żyć choćby dekadę dłużej, Polska mogłaby zyskać kolejnego noblistę w dziedzinie nauk ścisłych.